z tego raportu, jak możecie wykorzystać wiedzę, jaką my już mamy o rynku pracy IT dla waszych celów. Zaczynamy więc od otoczenia gospodarczego, bo ten poprzedni rok, 22 i 23, one były bardzo trudne dla polskiej gospodarki, dla światowej gospodarki i odczuliśmy to wszyscy. Firmy zamiast zatrudniać, znaczy też zatrudniały, natomiast pojawiły się zwolnienia w branży IT, skończyło się Eldorado i zaczęło się takie weryfikowanie kosztów i tego, czy wszystkich potrzebujemy w zespole, czy na wszystkich nas stać. Dlatego to były bardzo trudne lata, natomiast to otoczenie gospodarcze pokazuje nam też, że kolejne 3 lata będą dużo lepsze i pod kątem inflacji, czyli tej presji na ceny, na ten wydatek i wysiłek finansowy, które firmy ponoszą, ale też ta gospodarka ma się mieć dużo lepiej i pchnąć firmy do przodu, co mamy nadzieję sprawi, że te firmy zdecydują się na zatrudnianie. Patrzymy też na drugą rzecz, która ma ogromny wpływ na to, jak ten rynek pracy IT wygląda, mianowicie na wydatki na branżę IT, to są dane Gartnera. Kilka dni temu pojawiły się najnowsze i ten wzrost w 2025 roku ma być już w ogóle ponad 9%. I tu się już, Piotr, odezwę do Ciebie. Czy ten wzrost gospodarczy i czy te nakłady na IT, może inaczej, mieliśmy Eldorado i super zatrudnienia, potem mieliśmy zwolnienia ze względu na przeinwestowanie i słabą kondycję gospodarczą. Co teraz? Co Tobie te dane mówią i co mówią Ci klienci, z którymi współpracujesz, czyli duże firmy, które mają duże działy technologiczne? Będzie lepiej, gorzej, tak samo? Co będzie? Ta niepewność nadal funkcjonuje bezsprzecznie i wszyscy wypatrują odblokowania budżetów i tego, w jaki sposób dalej pójdziemy z rozwijaniem zespołów IT. W szczególności to, co nieuchronne, to chociażby projekty, które dotyczą bezpieczeństwa i one wynikają bardzo często z regulacji, które na rynku się pojawiają i to dotyczy zarówno rekomendacji DORY, jak i NIS-2. Tych największych klientów one będą dotykały i będą wymagały dużych zmian w środowiskach, w zespołach, budowaniu kompetencji, budowaniu rozwiązań. Przed SAP-em wielkie wyzwanie migracyjne i to jest coś, czym żyjemy bardzo mocno w Hoursonie i to widzimy, że tutaj zapotrzebowanie na specjalistów nadal jest. Natomiast projekty, które bardzo często też do nas trafiają do realizacji, pokazują bardzo dobrze tę niepewność, bo nadal w dużej mierze są to projekty utrzymaniowo-rozwojowe, a jeszcze nadal jest ich bardzo mało takich typowych, gdzie klienci by szukali osób do zbudowania nowego rozwiązania. A to oznacza, że rzeczywiście budżety są wstrzymane i wszyscy oczekują na to, że to wystartuje. No i głęboko wierzę, że tak rzeczywiście będzie, rozmawiając z dyrektorami, którzy się przygotowują do tych projektów, rozpisują roadmapy, budują. Tak powinno się rzeczywiście wydarzyć w najbliższych miesiącach. Tak też pokazują nasze badania, bo my to badanie, na którym bazuje raport, przeprowadziliśmy wśród 500 specjalistów IT, ale też wzięło w nim udział 50 dyrektorów IT i menadżerów HR. My nie wiemy dokładnie kto, natomiast wiemy, że do kogo wysyłaliśmy to zaproszenie. Wysyłaliśmy je do ponad 100 naszych klientów. Dziękujemy też za responsywność ogromną. Czyli to są bardzo duże polskie i międzynarodowe i bardzo nowoczesne firmy, więc to są firmy, które mają duży impact, duże przełożenie na cały rynek. I 72% z tych menadżerów odpowiedziało tak, planujemy nowe projekty. Diabeł tkwi w szczegółach. I trochę chodzi o to, Piotr, jakie to będą projekty. Jakie to będą projekty? To będzie tylko tak, że wszyscy AI wdrażają, czy coś jeszcze? I czy to będą tylko te, które są wyjęte z zamrażarki, te, o których już wiedzą firmy, że one miały być, tylko one czekały? Wydaje się, że jeżeli chodzi o AI, to te projekty oczywiście będą, natomiast skala osób niezbędnych do ich uruchomienia to na pewno nie jest coś, co zrewolucjonizuje przyszły rok. Oczywiście są firmy, które budują rozwiązania AI-owe i na potęgę zatrudniają dziś inżynierów do tego, żeby rozwijać te narzędzia jako dostawcy narzędzi AI-owych. Natomiast w przypadku firm końcowych, które konsumują rozwiązania AI-owe, technologie AI, to zdecydowanie przyszły rok to jeszcze nie jest moment, w którym ta fala zatrudnienia inżynierów odpowiedzialnych za te technologie nagle nam wybuchnie.
Mhm. To jakie to będą projekty, bardzo mocno się będzie przekładać na to, kogo firmy będą szukały. I myśmy zapytali o to, kogo firmy będą szukały, czy w ogóle będą szukały. W 2025 roku blisko 46% firm powiedziało nam, że będzie rozbudowywać swoje zespoły. Pytaliśmy też o ten poprzedni rok i to Państwo znajdziecie w raporcie, tam było sporo zwolnień, bo chyba około 17 firm zwalniało. W tym roku ma być już dużo lepiej, znaczy tych zwolnień bardzo niewiele firm je planuje. Natomiast to, co jest dla mnie taką złą informacją w tym badaniu, to jest to, że 40% menadżerów powiedziało nie wiem. I jeśli 40% menadżerów powiedziało nie wiem, jakby w sierpniu i wrześniu, kiedy już to jest wszystko poplanowane, to dla mnie to jest taki sygnał, że prawdopodobnie te projekty, jak będą spływały do HR-u zlecenia na zatrudnianie ludzi, na budowanie tych zespołów pod projekty, to one mogą spadać bardzo niespodziewanie, wszystkie naraz. To może być ogromne wyzwanie i tu Ula to trochę jest taka część, w której miałam ogromną nadzieję, że nam Adam z Bartoszem jeszcze nas wesprą, ale ty też pracujesz z liderami, pracujesz z HR-ami. Jak sobie poradzić z niespodziewanym? Jak się przygotować na niespodziewane? Tylko koniecznie włącz mikrofon. Pamiętałam o włączeniu mikrofonu. Nie wiem, czy będę miała taki głos radiowy jak Piotr, ale postaram się, co w mojej mocy. Dla mnie to jest parę rzeczy bym chciała powiedzieć, bo mnie też zatrzymało o tym, jak ty, Ania, mówiłaś o konsekwencjach Eldorado i ja miałam takie wrażenie, że ten wysokie zapotrzebowanie na specjalistów sprawiło, że trochę odeszliśmy od tego, jak pracujemy z postawami, czyli na jakich postawach nam zależy i kogo my szukamy. I jeżeli ty mówisz o tym, jak się przygotować na niespodziewane, to jest dla mnie ćwiczenie się w swojej elastyczności. Czyli że i to elastyczność też jest postawą. Czyli że może się tak pojawić, że będziemy mieli wysokie i szybkie zapotrzebowanie i co wtedy? Czy jak wtedy potrafimy się mobilizować? I może też tak być, że nie wiemy, tak jak ty mówisz o tutaj 400% menedżerów i wtedy jest dla mnie też o tym, jak potrafimy rozmawiać o niepewności, bo niepewność przeżywają każdy, niepewność przeżywa każdy, tylko nie każdy potrafi o niej rozmawiać i to będzie też czynnik, który miał znaczenie. Czyli z jednej strony, jak szybko potrafimy zareagować to, że potrzebujemy uruchomić proces rekrutacyjny, potrzebujemy znaleźć kandydata, a na drugą nogę, w jaki sposób będziemy rozmawiać o tym, słuchaj, ja nie wiem jak będzie, a potrzebuję być z tobą szczery. Zanim zapytam, jak zdecydować, komu odmawiać, to chyba będzie o komunikacji. W ogóle o komunikacji w tym raporcie i w tej debacie będzie dużo. To witam serdecznie Krzysztofa Kępińskiego. Bardzo się cieszę, że udało ci się wejść i cię widzimy, i cię słyszymy. Krzysztof, jeszcze trochę o tym rynku, bo ty dużo rozmawiasz, wracając trochę do tej poprzedniej części, ty dużo rozmawiasz i ze specjalistami IT, takiej bardzo, bardzo wysokiej klasy. Sam też realizujesz bardzo skomplikowane projekty, często dla takie projekty zagraniczne. Powiedz mi, jak ty to widzisz? Jaki to będzie rok? To będzie tak, że my się mamy spodziewać większej liczby projektów? Jak będzie z zapotrzebowaniem też z zagranicy? Praca zdalna sprawiła, znaczy koniec pracy zdalnej, czy ograniczenie pracy zdalnej i jest Adam. Jak bardzo się cieszę, że was widzę. Praca zdalna sprawiła... Tak, bardzo, bardzo się cieszę. Zawsze się cieszę na wasz widok, ale teraz szczególnie. Czekam jeszcze, żeby się ucieszyć na widok Bartosza. Ale wracając do tego, Krzysztof, jak ty widzisz rynek? W którym my jesteśmy miejscu? Było świetnie, potem było średnio, nerwowo, trochę niedobrze i były zwolnienia. Co ty widzisz teraz? Dzień dobry. To troszkę zależy, gdzie przyłożyć ucho, mam wrażenie, bo faktycznie jakieś tam pierwsze jaskółki ocieplenia, czy takiego wzrostu przynajmniej deklarowanego chęci zatrudniania widać, ale też trzeba być świadomym, że te oferty pracy, które powoli gdzieś tam ich ilość się zwiększa, głównie są adresowane do osób doświadczonych, osób, które w miarę szybko będą w stanie w projektach IT wnosić konkretną wartość. Z tego, co ja przynajmniej widzę, jeśli chodzi o juniorów, tutaj jeszcze nie widać jakiejś dużej zmiany. Nadal tych ofert brakuje, więc mam wrażenie, że takie urealnienie, które już się rozpoczęło jakiś czas temu, nadal jeszcze będzie trwało. Firmy dosyć tak sceptycznie nadal
wciąż podchodzą do zatrudniania, do dodawania sobie kosztów, więc no myślę, że w perspektywie kilkunastu miesięcy nie spodziewałbym się jakichś wielkich zmian. Myślę, że to będzie takie powolne dosyć budowanie chęci zatrudniania i raczej taki stopniowy proces. I dołączył też do nas szczęśliwie ostatni nam brakujący ekspert. Jeszcze raz Państwa przepraszam za te problemy techniczne i uczestników, i prelegentów. Nikt tak dobrze nie wie pewnie, jak Bartosz Poździk, co planują firmy, bo rozmawia z dyrektorami HR, rozmawia z prezesami tych firm i to największych w Polsce na bieżąco. Bartosz, co oni planują? Będziemy się rozwijać, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi? Czy dyrektorzy HR się powinni przygotować na lawinę zleceń, powinni się przygotować na niepewność? O czym oni mówią? Co oni planują? Na początku dzień dobry wszystkim. Dziękuję Ania za zaproszenie też. I powiem tak, trochę korzystając z tego incydentu, który mieliśmy dzisiaj, pokazuje to, jak w dzisiejszym świecie ważna jest technologia, jak nasza praca ludzi w IT, w technologii jest ważna, żeby utrzymać poprawne działanie systemów, więc wraz z tą digitalizacją na pewno będziemy potrzebować więcej tych kompetencji. Odpowiadając teraz na Twoje pytanie, rynek jest dosyć w ciekawym momencie. Jesteśmy na etapie, w którym rzeczywiście ta technologia zaczyna wpływać na dwa aspekty naszej działalności i to biorą pod uwagę szefowie, stakeholderzy, inwestorzy w firmach, czyli automatyzacja i w pewnym sensie uproszczenie pewnych procesów, które dotychczas były wykonywane przez pracowników, przez specjalistów, a z drugiej strony przez to, że ta technologia bardzo szybko się rozwija, popyt na wysokie kwalifikacje, wysokie kompetencje. I być może on w ostatnich latach, patrząc też z różnych badań, które my jako też ABSR robimy, i być może ten rozwój już nie będzie taki 20-30% rok do roku, jak to kiedyś bywało, natomiast jesteśmy w fazie właśnie stabilizacji tego rynku, tak? Czyli będzie wzrastał popyt na wyższy poziom kompetencji i to jest jedyny obszar, w którym możemy konkurować z niskokosztowymi destynacjami, takimi jak Indie, RPA, Meksyk. Widzimy też w tym badaniu naszym trochę coś takiego, że jakby połowa firm zatrudnia. Ja tylko odpowiem jeszcze panu Michałowi, nie, przepraszam, to poprzednia osoba. Padło takie pytanie, pana Marka, kto odpowiadał na te pytania? To bardzo ważne pytanie, więc się od niego odniosę, choć do zadawania pytań co do zasady zapraszam na końcu naszego spotkania. Tak, panie Marku, w tym badaniu brały udział firmy niekoniecznie IT, znaczy były tam też software house'y, ale one stanowiły mniejszość. To były po prostu firmy sprzedażowe, produkcyjne, finansowe, zwykłe firmy, nie IT, które mają bardzo duże działy IT i trochę nawiązując do tego, co teraz Bartosz powiedział, bo to jest trochę tak, że branża IT już nie jest jakąś oddzielną branżą. To jest tak, że w każdej firmie, w każdym domu ta technologia jest wszędzie, więc ona już, oczywiście w software house ona jest czymś wydzielonym, natomiast w każdej firmie mamy ogromne już w tej chwili działy IT, cokolwiek robimy, kupujemy, dajemy paczkę, zamawiamy cokolwiek, mamy energię w domu, to wszystko, nad tym wszystkim pracują zespoły IT i to wśród takich firm było robione to badanie. I teraz przechodząc do pytania. Ania, mogę jeszcze jeden komentarz do tego, bo to bardzo ważny punkt podbiłaś, czyli jakby wszechobecność tej technologii. I teraz patrząc na szeroko rozumianą branżę tych usług nowoczesnych, które Polska eksportuje na rynek, 76% liderów świata tego biznesu jakby już widzi procesy transformacyjne. I teraz są 3 kluczowe drivery tej transformacji, i każda z nich dotyczy technologii. Pierwsze to jest automatyzacja procesów, oczywiście za tym idzie gdzieś element standaryzacyjny, to jest 90% wszystkich transformacji uwzględnia ten aspekt. Sztuczna inteligencja, powiedzmy rozwiązania, narzędzia oparte o te rozwiązania sztucznej inteligencji i analityka danych. To są 3 drivery nowoczesnej transformacji, czy transformacji nowoczesnego biznesu.
I my to już widzimy. Trochę jest tak, to pokazują nasze dane, ale to pokazują też wasze doświadczenia, państwa doświadczenia pewnie też. To jest tak, że połowa firm mówi, będziemy rozbudowywali działy IT. To nie jest tak bardzo dużo. Na początku pandemii to było 80% na tej górce, którą mieliśmy. Więc to jest połowa. Okej, mniej niż było, ale wciąż nieźle. Natomiast ja mam takie wrażenie, że wszyscy będą szukać tych samych. To jest oczywiście duże uproszczenie, pozwalam sobie na nie na poczet tej debaty, ale trochę jest tak, że czy podobnych ludzi. Wszyscy będą szukać ekspertów i seniorów i wszyscy będą szukać w tych obszarach technologicznych, które widzimy, czyli machine learning, chcemy wszystko automatyzować, oczywiście chmura, cyberbezpieczeństwo, dane, takie obszary jak DevOps. Za chwilę zresztą trochę poproszę Krzysztof, Piotr i Bartosz, żebyście to rozszyfrowali, ale teraz do Adama. Adam, skoro wszyscy szukają tych samych ludzi, a powiem Państwu, że z naszego badania wynika, że ci ludzie akurat najmniej szukają pracy, bo ci, których szukają firmy, to oni właśnie nie szukają pracy, to jak ich przyciągnąć, skoro wszyscy zabiegają o tych samych? Czyli jak zrobić taki dobry employer branding, ale uwaga, jeszcze utrudnię Ci odpowiedź, nie tylko po to, żeby ich zdobyć, tylko po to, żeby ich zdobyć na długo. I dziękuję, że utrudniłaś, dlatego że to powinno być kluczem w ogóle w działaniach pracodawców i myślę sobie, że czasami o tym zapominamy, bo wciąż w lejkach i w celach rekrutacyjnych pojawia nam się liczba CV. A tu nie o to chodzi w tej rekrutacji. Generalnie chodzi o to, od czego powinniśmy zacząć. To powinniśmy zacząć od tego, żeby bardzo dokładnie posłuchać naszych ludzi. I od lat powtarzam jak mantrę, że ciężko jest budować wizerunek marki pracodawcy na zewnątrz w momencie, kiedy nie wiemy, co w trawie piszczy. I nadal spotykam się z pracodawcami, którzy na przykład, słuchajcie, robią badania satysfakcji raz na 2 lata i na bieżąco nie przeprowadzają spotkań feedbackowych z ludźmi, co oznacza, że zielonego pojęcia nie mają, jaka jest sytuacja wewnętrzna. A co takie rozmowy i rozmawianie z ludźmi daje? Przede wszystkim daje nam dwie bardzo kluczowe informacje. Pierwsza to jest to, co robimy dobrze i dlaczego oni chcą z nami pracować, a druga to jest to, co moglibyśmy robić lepiej lub wręcz, co źle robimy i co mogłoby być powodem, dla którego zdecydowaliby się odejść z naszej organizacji. Te dwa kierunki, jeżeli odpowiedź na te 2 pytania znamy, to łatwiej nam jest wyróżnić się na tle konkurencji. Oczywiście one nie wystarczają, dlatego że do tego oczywiście musimy mieć bardzo dokładnie zmapowane potrzeby kandydatów i bardzo dokładnie zmapowaną naszą konkurencję, czyli co ta konkurencja oferuje. Czy tu w waszym badaniu bardzo wyraźnie widać potrzebę wpływu, ale o tym pewnie będziemy też jeszcze rozmawiać. Generalnie bez rozmowy ciężko jest budować dobry employer branding, a już na pewno taki, który pozwoli ludziom zostać dłużej w firmie. To w tej drugiej części, kiedy będziemy mówić o motywacji, ja Cię na pewno zapytam o to, bo to często jest tak, że robimy exit interview, wiemy, zespół HR wie. Na pewno wie, na pewno robimy. Ja tylko zadam pytanie. Nie wszyscy. Oczywiście chodzi mi o to, że niektórzy nie robią, niektórzy robią, ale tylko niektórzy robią, a potem dzielą się tą wiedzą z pozostałymi menadżerami. Chodzi mi o to, jak zespół HR powinien się podzielić tą wiedzą z pozostałymi menadżerami i jak sprawić, żeby pozostali menadżerowie nas usłyszeli, ale o tym za chwilę, bo bardzo chciałabym wrócić do tych kwestii technicznych, dlatego że to spotkanie poświęcamy głównie specjalistom HR, a ja wiem, że jakby te obszary technologiczne tak szybko się zmieniają, że nawet słuchając podcastów Krzysztofa Kępińskiego trudno jest nadążyć, chociaż to bardzo pomaga. Gdybyś Krzysztof i też Piotr Cię zachęcam, żebyś Krzysztofa w tym wsparł, trochę nam powiedział technicznie to, co widzimy na tym wykresie, też to, co wynika z waszego doświadczenia, kim są ci ludzie i po co są ci ludzie, których teraz poszukują firm, czyli co to będą za projekty i co to są za ci najbardziej poszukiwani ludzie, co to jest to machine learning, o co chodzi z cloudem, bezpieczeństwem i danymi, po co to firmom i co to są za ludzie ci poszukiwani. Tak, na tym wykresie widać kilka słupków, natomiast często te obszary technologiczne bardzo się ze sobą łączą i nie da się gdyby realizować projektu, nie posiadając kompetencji z bardzo wielu jednocześnie. No bo weźmy na przykład DevOps czy Cloud. Cloud to jest wykorzystanie różnych usług chmurowych po to, żeby nie mieć konieczności przechowywania czy posiadania serwerów wewnątrz firmy, budowania, utrzymania całej tej infrastruktury i tych usług, tylko po prostu kupienie czegoś gotowego z rynku.
no ale później trzeba całym tym procesem zarządzać, trzeba mieć ludzi, którzy się jakoś na tym znają. Stąd właśnie potrzeba inżynierów od chmury. To się z kolei wiąże z procesem DevOps, czyli z takim połączeniem tego, jak wytwarzamy oprogramowanie i gdzie je uruchamiamy. No chcemy je uruchamiać właśnie w chmurze, stąd też konieczność właśnie zatrudnienia osób z takimi specjalizacjami. Jeśli mówimy o AI, jeśli mówimy o machine learningu, no to nie może to funkcjonować bez danych. Wiemy, że dane są tutaj absolutnie paliwem do tej technologii, no ale też musimy jakoś z tymi danymi sobie radzić, w jaki sposób je porządkować, w jaki sposób je czyścić i tak dalej. Stąd gdyby dbając o czystość tych danych, musimy zatrudniać ludzi, którzy potrafią korzystać z narzędzi właśnie do obróbki danych. No tutaj te kompetencje się w jakiś sposób, można powiedzieć, na siebie zachodzą. To nie są takie zupełnie odrębne działy technologiczne. Myślę, że o cyberbezpieczeństwie nie muszę mówić, bo to już mam wrażenie, że przenikło gdzieś do mainstreamu. Przynajmniej domyślnie, intuicyjnie rozumiemy, co to jest. Tak. Ale też wzrasta świadomość firm, że to już nie może dziać się przypadkiem, że faktycznie ryzyko wycieku danych, ryzyko przejęcia jakichś ważnych danych, wycieku tych danych no jest niezwykle istotne dla firm i trzeba w jakiś sposób je mitygować poprzez właśnie posiadanie kompetentnych ludzi. To są takie, można powiedzieć, bardzo nowe, świeże działy tutaj IT, więc nie ma jeszcze możliwości, żeby takie osoby się gdzieś wykształciły w takim formalnym, można powiedzieć, podejściu. To są osoby, które gdzieś migrowały, można powiedzieć, w tej swojej ścieżce zawodowej, zaczynając bardzo często jako programiści, jako administratorzy, jako osoby, które zajmują się infrastrukturą, później gdzieś tam poznając kolejne działy. No, mam wrażenie, że coraz więcej tych osób... Przepraszam, Krzysztof, bo to jest taki moment, kiedy chciałabym dopytać, może właśnie Piotra, skoro to są ludzie, którzy... To są świeże kompetencje. To pewnie będzie oznaczało, Piotr, że jak szukamy takich ludzi, to nie znajdziemy człowieka, który ma 9 lat doświadczenia w machine learning, pewnie, tak? Jakby, to jak szukać tych ludzi? Czy to oznacza, że szukanie ich i weryfikowanie ich kompetencji może być trudne? Bo jak to są nowe sprawy, to zakładam, że trudno będzie zweryfikować, czy ktoś to potrafi we właściwy sposób zrobić, czy ktoś faktycznie ma doświadczenie. I to jest trochę tak, że nawiązując do chociażby samego DevOpsa, który funkcjonuje już w przestrzeni jako pojęcie od dłuższego czasu i nawet to nie jest technologia, tylko bym powiedział sposób pracy i podejście, cała filozofia, ona jest bazując na technologiach, które są z nami od bardzo dawna. Czyli dziś DevOps, a kilka lat temu osoby odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości działania systemów. I to rozwiązanie jako DevOps, jako technologia dzisiaj tutaj tak pokazywana, no on będzie rzeczywiście rósł udział i to w dwóch obszarach. Zarówno tego SRE, czyli monitorowania funkcjonowania aplikacji, jak i CI/CD, czyli właśnie udoskonalania i automatyzacji pracy deweloperów, bo w szczególności dzięki DevOpsom potrzebujemy mniejszej liczby inżynierów programistycznych, którzy po prostu działają szybciej, sprawniej i automatyzują swoją pracę. To w ogóle widać w tym badaniu, proszę spojrzeć, Państwo na pewno są przyzwyczajeni do rekrutowania deweloperów, programistów, a tu w tym badaniu bardzo niewiele firm wskazało, że będzie ich szukać. To też jest gdzieś tam ważny sygnał, moim zdaniem. Tak, natomiast też nawiązując do samego AI i tego, co powiedziałem wcześniej, to tak jak bardzo szanuję tutaj osoby, które uzupełniły ten nasz raport i badanie i cały raport i czytałem go z pasją, to niestety nie wierzę w to, że nagle wszystkie firmy rzucą się na zatrudnianie AI, machine learning. Przede wszystkim w przypadku klientów końcowych ciężko mi sobie wyobrazić, żeby teraz firmy, które chociażby specjalizują się w produkcji ciągników czy czegokolwiek innego, tak czy klienci końcowi, nagle pozyskali środki, chęć i kompetencje do tego, żeby chociażby budować swoje modele językowe. To będą raczej projekty, które będą wykorzystywały produkty AI-owe do tego, żeby zaimplementować ich w swoich procesach i narzędziach
I być może dziś, kiedy te projekty się pojawiają na horyzoncie jako coś, co się wydarzy w najbliższych nastu miesiącach, organizacje myślą w skrócie o tym, że będą potrzebowali takich kompetencji. Tylko Tak, to nie będą... my też zapytaliśmy badanych, nie kogo oni będą zatrudniać, bo ja wiem z doświadczenia, że jak się w firmach pyta, kogo wy będziecie zatrudniać, to czują, że trochę za głęboko zaglądamy, gdzie nie zawsze mogą powiedzieć, nie zawsze mogą, nie zawsze chcą, więc zapytaliśmy, kogo ich zdaniem rynek będzie zatrudniał. Więc może stąd takie odpowiedzi. Ja tylko jeszcze dodam, ja pytałam Was o to, żeby trochę uświadomić Państwu, że Pani Emilio, 500 specjalistów IT i 50 dyrektorów HR i IT. Chodzi o to, że trochę próbuję uświadomić Państwu, że będzie trudno, dlatego że ten rynek technologiczny zmienia się tak szybko, że samym ludziom z branży IT jest trudno za tym nadążyć, a ludziom, którzy nie siedzą w tym tak mocno i na co dzień, jest jeszcze trudniej. Ale ja nie chcę tu Państwa straszyć, bo to nie o to chodzi, chociaż powiem jeszcze jedną rzecz, czyli mamy te nowe technologie, wszyscy szukają seniorów i ekspertów. Jest jeszcze jedna rzecz, jak zapytaliśmy kandydatów, kto będzie zmieniał pracę, to widzimy z jednej strony sporą potencjalną rotację, to jedno, ale druga rzecz jest taka, że widzimy bardzo dużą niepewność. Prawie 39% badanych powiedziało, nie wiem, czy ja będę zmieniać pracę. Dla mnie i dla Piotra to jest świetna wiadomość, bo jak my się zajmujemy rekrutacją i outsourcingiem, to są ci ludzie, którzy sami z siebie nie zaaplikują na ogłoszenie, do nich trzeba zadzwonić. Więc jakby od nas odbiorą, sami nie przyjdą, niby okej. Natomiast dla mnie to oznacza jakby taką w ogóle dużą niepewność na rynku, która zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Wrócę jednak do tego pierwszego słupka, czyli do rotacji. W ubiegłym roku mieliśmy 35%, ona była bardzo wysoka, bo po prostu były zwolnienia. Ona była wyższa niż zwykle przez zwolnienia, ta, gdzie sami kandydaci decydowali, była taka jak w ostatnich latach. Natomiast ta w ogóle ponad 30% rotacja jest czymś, co wiem, że menadżerów przeraża. I tu pytanie przede wszystkim, no ja myślę, że właściwie do każdego z Was, ale Ula i Bartosz, Was bym chciała tu uruchomić i Adam. W badaniach Microsoftu czy Gallupa widzimy, że ta rotacja potencjalna globalnie może być nawet 50%. Gallup w najnowszym raporcie mówi, że pracę globalnie planuje zmienić 51% badanych. W Europie jest lepiej, bo w Europie ten wskaźnik jest najniższy, to jest 32%. I tu pytanie do Was. Czy wysoka rotacja to jest coś, co musimy zaakceptować? Czy to jest coś, z czym możemy walczyć? I czy mamy z nią walczyć holistycznie? Czy może mamy walczyć tylko o konkretnych ludzi? Jak podejść do tej wysokiej rotacji? Co to oznacza dla zespołów HR i dla menadżerów? Pierwsza się odmutowałam. Adam, jak coś, zaraz ci oddam głos. Ja bym powiedziała o dwóch rzeczach, czyli jedno to jest to, co się dzieje środowiskowo, czyli jak właśnie jak sytuacja będzie się kształtowała w środowisku i może być tak, że będą się zmieniały warunki, rotacja będzie się zmieniała. A nie jestem za podejściem walczenia z rotacją, tylko uczenia się i czytania, co to znaczy. Jak to, że na przykład mamy rotację, świadczy o naszej firmie, jak to, że mamy rotację, świadczy o tym, jak ze sobą rozmawiamy, zwłaszcza jak rozmawiamy o trudnościach i o potrzebach. I moim zdaniem, Adam, to jest bardzo dobry wstęp, żeby oddać Ci głos. Myślę sobie, że po pierwsze podbijam to, że nie wiemy, jakie będą powody tej rotacji. Zobaczymy, bo jeśli one będą niezależne od nas, czyli na przykład będziemy widzieć po prostu, że ludzie szukają innej przestrzeni, takiej, w której my nie jesteśmy w stanie, im w stanie zapewnić. Będziemy to widzieć w wynikach exit interview. Proszę bardzo, to ja pokazuję statystycznie. Ja wiem, że statystyka to jedno, a jak to jest w naszej firmie, to jest kluczowe, ale przy okazji pokazuję Państwu wyniki badania. Absolutnie. No, wiadomo, że pracę. każde badanie, które my na przykład robimy u naszych klientów, takie, które jest elementem strategii employer brandingowej, to jest badanie, w którym pytamy właśnie, co mogłoby zmotywować kandydatów, co mogłoby zmotywować pracowników do odejścia z firmy, albo co jest ich głównym motywatorem. I oczywiście pieniądze pojawiają się na samej górze w zasadzie w każdej grupie, choć są takie organizacje, gdzie niekoniecznie, natomiast chęć rozwoju i nauki
spółki to jest coś, co się też mocno pojawia i o ile nie walczyłbym z rotacją, to jednak bym sobie odpowiedział, jakie są jej powody, bo czasami jest tak, że ludzie chcą właśnie czegoś nowego się nauczyć i chcą się rozwijać i my musimy zdać sobie sprawę z tego, że to jest trend. I na ten trend odpowiedź ma już wiele organizacji, oferując zmiany stanowisk i specjalizacji wewnątrz organizacji. Z mojej perspektywy, z moich doświadczeń oczywiście klienckich, bardzo dobrze w obszarze IT ma zaopiekowany ten kawałek Bosch, dla którego mieliśmy przyjemność pracować i rzeczywiście organizacja bardzo skutecznie pozwala swoim pracownikom zmieniać obszary odpowiedzialności i uczyć się nowych specjalizacji w ramach całej grupy. Ale myślę, że to jest kierunek, w którym cały rynek powinien podążać, bo tego będą oczekiwać pracownicy. Zmiana pracy nie oznacza zmiany pracodawcy i do tego musimy się bardzo mocno zacząć przyzwyczajać. AI będzie też wymuszało jak gdyby na nas przygotowywanie dobrych pracowników, na których nam zależy, do nowych odpowiedzialności, dawanie im nowych możliwości rozwoju. Jak powiedziałeś cały rynek, to ja wywołuję Bartosza do odpowiedzi, jeśli mi na to pozwoli. Są firmy, z którymi współpracujesz w ramach ABSL-u, które nie mają 30-kilkuprocentowej rotacji, tylko mają na przykład rotację 3-4%. I to pytanie do Ciebie, jakie to ma zalety? Chciałabym też Cię podpytać, czyli czy firmy, z którymi Ty masz kontakt, walczą z tą rotacją? To jest dla nich wyzwanie? To po pierwsze. A drugie pytanie, jaki jest koszt tej rotacji? Bo Ty, Adam, powiedziałeś, że okej, gdzieś tam zaakceptować, przyjrzeć się powodom, natomiast ja bym się też przyjrzała kosztom, bo wielu To żeby było jasne, niekoniecznie akceptować, po prostu zobaczcie, jakie mamy powody, dlatego że jeszcze jedno zdanie dodam. Badania pokazują, że koszt wdrożenia i zatrudnienia i wdrożenia pracownika w Polsce średnio zwraca się po 2 latach, więc każdy pracownik, który z nami tyle nie wytrzymuje, jest dla nas kosztem utraconym, to znaczy tych pieniędzy już nie odzyskamy. Czyli pomnóżmy sobie 48 razy 30 brutto. Trochę nam wychodzi. Bartosz, jak to jest w firmach w Polsce? Czy one walczą z tą rotacją? Słuchają ludzi, którzy odchodzą? Co robią? Co ty widzisz na rynku? Tu jest kilka oczywiście płaszczyzn, ciężko odpowiedzieć na to pytanie wprost. Myślę, że nikt nie dostrzega rotacji zewnętrznej jako coś, co wspiera biznes, bo to zawsze jest, albo często jest to drenaż wiedzy, więc firmy naprawdę dokładają wielu starań do tego, żeby jednak tych kluczowych, najlepszych pracowników, efektywnych pracowników jednak zatrzymywać w organizacjach. Natomiast po drugiej stronie trzeba mieć na uwadze taki zdrowy poziom też życia organizacji. Akurat nie chcę tutaj rzucać procentów, bo tutaj są różne szkoły, ale jednak ten kilkuprocentowy poziom rotacji w organizacji też przyczynia się do tego, że jest tam zdrowa wymiana kadr. I teraz to, co powiedział Adam, wydaje mi się bardziej kluczowe, czyli jakie są powody, dla których pracownicy jednak decydują się na rozstanie z organizacją. I jeżeli organizacja nie rozumie tych powodów, to jest największe wyzwanie dla tej organizacji. Bo może to wynikać oczywiście z płaskiej struktury, jednolitego produktu, który oferują i przy dzisiejszym świecie, gdzie wchodzi nowa generacja też na rynek pracy, oczekiwania względem tej prędkości, zakresu też swojej wiedzy, poszerzania w szybkim czasie są dużo większe niż 10-15 lat temu, tak? I dużo ciężej jest utrzymać tych pracowników, jak wykonują homogeniczną, odtwarzalną, standardową, powtarzalną pracę, też poszukują wyzwań zawodowych. Wydaje mi się, że tutaj dużo większą łatwość mają firmy i organizacje, które jednak korzystają z efektu swojej skali i to, Adam, też powiedziałeś, budują te ścieżki kariery, żeby być może zastąpić zewnętrzną
atrycję rzeczywiście tym takim wewnętrznym turnoverem i wykorzystywać ten swój kapitał ludzki wewnątrz organizacji. Więc tutaj przyznam, że niewiele jest takich badań, no te firmy też nie dzielą się informacją, jak mają wewnętrzny turnover, ale to na pewno w pewien sposób ogranicza rotację zewnętrzną. Nie ma magicznego tak naprawdę sposobu, jak ją ograniczyć, natomiast najważniejsze jest, ja tutaj jeszcze raz to podkreślam, wysłuchiwanie się w informacje od pracowników, tak żebyśmy my jako szefowie tych organizacji, HR-owcy wiedzieli tak naprawdę, gdzie tkwi problem, żeby móc reagować na problemy, a nie na odchodzącego pracownika. Przeszliśmy płynnie do kwestii motywacji. Ja trochę specjalnie zaczęłam od takiej kwestii, która zawsze budzi dużo emocji, prawie tyle co praca zdalna, do niej też sobie nawiążemy. Natomiast chciałam zacząć od wynagrodzeń, dlatego że w IT mam wrażenie, od kiedy badam ten rynek od 4 lat, tam zawsze wynagrodzenia były na pierwszym miejscu. Natomiast też pewnym takim standardem przez to Eldorado w IT było coś takiego, że przychodził pod koniec roku menadżer do swoich specjalistów i mówił to: od stycznia masz 10, 15, 20% więcej. To trochę był standard w branży, mam wrażenie, ale jak się ze mną nie zgadzacie, to śmiało zapraszam. Natomiast to, co zauważyłam, i te wynagrodzenia specjalistów IT rosły tak bardzo, że trafiały do nagłówków wszystkich portali i gazet. To, co nam pokazało po raz pierwszy od 4 lat nasze badanie, to że w tym roku, w poprzednim roku wynagrodzenie 36% badanych się nie zmieniło, a blisko 7% spadło. Ja zsumuję te dwie liczby i wychodzi nam na to, bo mieliśmy też bardzo wysoką inflację. Przy wysokiej inflacji to oznacza, że blisko połowie rynku spadły realne wynagrodzenia. Oni nawet jeśli dostali podwyżki, to na zakupy na życie mieli mniej. I tu przechodzę do pytania, skoro do tej pory dosyć łatwo było w IT motywować wynagrodzeniami, to trochę było tak, że firmy się trochę licytowały o tych najlepszych, skoro teraz robimy to znacznie mniej, ze względu na sytuację gospodarczą i sytuację finansową firm i jakby cały rynek, czy to oznacza, że firmy muszą przykuć większą uwagę do innych motywatorów? Najpierw jednak o samych wynagrodzeniach. Czy my widzimy wyraźnie, że to się zatrzymało, jeśli chodzi o wynagrodzenia? Może Piotrek, od Ciebie zacznę, bo tylko dodam jeszcze, że w kolejnych 12 miesiącach ta stabilizacja w wynagrodzeniach ma nam się utrzymać. To jest nowe, to jest inne. Widzisz to w rozmowach z klientami, że to już nie tylko pieniędzmi się łowi najlepszych? Nie tylko pieniędzmi, nadal, tak jak tu Adam chyba wspomniał na początku, że również bardzo mocno projektami tych najlepszych się łowi, tymi nie utrzymaniowo-rozwojowymi, tylko tam, gdzie można rzeczywiście wykazać się swoją kreatywnością i kompetencją twórczą. To jest jedno. Natomiast zobaczymy, jak długo obie strony wytrzymają. Ja mam takie obawy, że na koniec roku drukarki z wnioskami o podwyżkę będą pracować pełną parą. Tego czy przyszłego? Ja już dzisiaj mam. To już jest tak, że wśród naszych specjalistów te oczekiwania rosną i pojawiają się i są artykułowane dość głośno. No oczywiście to nie można bazować na pojedynczych przypadkach, bo to chodzi o statystykę. Natomiast to wstrzymanie, ono kiedyś będzie musiało znaleźć ujście. To, co powiedziałaś, to ten brak podwyżki przy rosnącej inflacji po prostu sprawia, że realna ta moc pieniądza jest mniejsza i te oczekiwania będą rosły wraz oczywiście z promykami nowych projektów będą coraz głośniej wykrzykiwane. Ktoś z Was jeszcze widzi, że zmienia się ta moc wynagrodzenia jako motywator do zdobycia talentów, do utrzymania talentów w branży? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. To znaczy, tutaj też trzeba dodać może do tego, co Piotr powiedział, że to jest tak w miarę równomiernie, jeśli chodzi o cały rynek. Może dlatego nie mamy do czynienia z protestami programistów w Warszawie, że po prostu cały rynek, że tak powiem, dotknięty jest właśnie tego typu
urealnieniem, jak to ładnie nazwałaś, tych wynagrodzeń. Czy to się zmieni? No to pewnie też tutaj czas pokaże i rynek pokaże. Trzeba pamiętać, że no te stawki rosły dość szybko, zdecydowanie ponad średnią, więc jak gdyby nie są na tyle być może realnie odczuwalne, że nie dochodzi tutaj do jakiegoś publicznego pokazywania tego niezadowolenia. Natomiast to, co Mamy jest też... bufor, tak? Tak bardzo Tak, myślę, że tak. Mhm. Myślę, że z tego jeszcze korzystamy. Być może, tak jak Piotr zaznaczył, w pewnym momencie ten bufor się wyczerpie i faktycznie te ruchy będą musiały już pójść w jakimś kierunku podnoszenia właśnie wynagrodzeń. Natomiast to, co chciałem tutaj zaznaczyć, to, że widzimy też na przykład w Solid Jobs po aplikacjach kandydatów, że zdecydowanie zmniejszyły się oczekiwania kandydatów w stosunku do wynagrodzeń. I to też jest dosyć ciekawe. Być może jakiś taki strach, być może jakaś taka właśnie niepewność, o której tutaj Ania mówiłaś na początku, ale to nie tylko realne wynagrodzenia, ale też oczekiwania spadły, więc mam wrażenie, że mimo wszystko jednak trzyma to się w jakichś ramach. Jak będzie dalej, czas pokaże. Ula, ty też chciałaś się do tych wynagrodzeń odnieść? Tak, bo wynagrodzenie jest strzałem krótkoterminowym. I jak wiemy, motywacja utrzymuje się mniej więcej od 3 do 6 miesięcy później. I ta sytuacja pokazuje, że zaczynają się liczyć inne rzeczy, właśnie takie jak bezpieczeństwo. Takie o tym, czy ja jestem w dialogu z moim szefem i czy otwarcie rozmawiamy o tym, jak jest i co między nami będzie. Więc to, co mnie cieszy w tej sytuacji, nie żebym się podpisywała pod straszeniem, Aniu, ale to, co mnie cieszy, że potrzebujemy popracować trochę głębiej, popracować na podstawach, zobaczyć, jak siebie słyszymy nawzajem i jak się potrafimy dogadać. Nie wiem, czy mamy przestrzeń na słowo komentarza. To ja Mamy, oczywiście, że mamy. Tak, mówiliśmy na początku trochę o perspektywach, znaczy to bardziej kwestia taka, żebyśmy mieli świadomość, jak to wszystko działa. Rozmawialiśmy o perspektywach na rynek i one rzeczywiście spowalniają, mamy zdecydowanie mniejsze poziomy wzrostu. I teraz z drugiej strony Polska w różnego rodzaju rankingach, nie tylko specjalistów z branży IT, jednak jest w połowie tej stawki średnich wynagrodzeń europejskich, więc można powiedzieć naturalnie, jako rozwijający się kraj, będziemy, ten progres wynagrodzeń będzie postępował, dopóki nie osiągniemy tego developed country position. I teraz jakie to generuje wyzwanie? I w zasadzie trochę obligacje dla naszych specjalistów, też taką związaną z ich z własną edukacją, że my już jako kraj, już to nie stało się dzisiaj, ale w ostatnich 2-3 latach przestaliśmy mieć taką domenę bycia kraju niskokosztowego. I poziom inwestycji w tym roku dramatycznie spadł. Głównie ze względu na to, że inwestorzy rzeczywiście patrzą przez pryzmat zwrotu pewnych kosztów inwestycji. W związku z tym stawianie na edukację, rozwój wysokospecjalistycznych kompetencji i również self-learning pracowników w tej branży będzie krytyczne, żeby utrzymać poziom wynagrodzenia. Ostatnie zdanie. Polska na tle Unii, koszt pracy versus produktywność pracowników już teraz nie tylko branży IT, jesteśmy chyba 4. czy 5. krajem od końca na liście krajów Unii. To pokazuje, że nasz koszt pracy jest bardzo wysoki, a my cały czas nie dociągamy do bycia efektywnymi, czyli produkty naszej pracy jeszcze są mniej niż satysfakcjonujące, patrząc nawet na średnią Unię, od której jesteśmy daleko. Więc duża praca to z jednej strony oczywiście pracodawców, żeby zbalansować inflację, rzeczy, które dotykają nas jako konsumentów z tym poziomem wynagrodzeń, który będzie atrakcyjny na rynku, ale z drugiej strony raczej już nie powinniśmy się spodziewać wzrostów 20-30%, raczej będą to wzrosty bardziej organiczne. Krzysztof, ja wiem, że ty też pracujesz bardzo dużo z firmami międzynarodowymi. Powiedz mi, dlaczego, bo kiedyś tak faktycznie było, zatrudniało się naszych specjalistów, bo byli tani i dobrzy. Jak jest teraz? Dlaczego teraz zatrudnia się Polaków? Ja wiem, że to jest bardzo generalizujące, ale na tyle, na ile możesz
dołożyć trochę merytoryki do tego mojego bardzo generalnego pytania. Myślę, że mimo wszystko ten etos pracy i no, takiego widzenia w nas jednak dobrych specjalistów to nadal pozostaje. Zapracowaliśmy sobie na to, po prostu mam też takie przekonanie. Po prostu dowozimy tematy. Myślę, że będąc jeszcze ciągle krajem swego rodzaju na dorobku, może w ten sposób też bardziej nam zależy. No, porównując to na przykład do wkładu pracy, jaki często widzę u zagranicznych deweloperów, którzy pracują w swoich rodzimych projektach, no to mam wrażenie, że staramy się trochę bardziej, więc no, myślę, że to jeszcze jest ciągle ta nasza karta przetargowa, no ale tak jak tutaj przed chwilą Bartosz powiedział, na to trzeba cały czas pracować, trzeba rozwijać te kompetencje swoje, żeby cały czas ta wartość, którą wnosimy w projektach była na odpowiednim poziomie. Bartosz, jak ty powiedziałeś, że jakby wypadamy słabo dosyć na tle wszystkich krajów Unii Europejskiej odnośnie tej efektywności do ceny, to dla mnie to jest takie płynne przejście do kolejnej części naszego spotkania, bo nasz raport to jest zatrudnij, zaangażuj, zatrzymaj. I dla mnie ta efektywność to jest trochę to zaangażowanie, bo tylko człowiek zaangażowany będzie dawał z siebie no tyle, ile my byśmy chcieli, często też tyle, ile on by chciał po prostu. Więc teraz powolutku przechodzimy sobie do tego zaangażowania. Najpierw pokazujemy Państwu dane odnośnie tego, jakie czynniki motywują specjalistów IT do pozostania w firmie na dłużej. I tam w tych poprzednich, Państwo to zobaczycie jeszcze wyraźnie potem w raporcie. Jak mówiliśmy o zmianie pracy, to ta różnica między wynagrodzeniem a rozwojem była niewielka, ale była. W tej poprzedniej faktycznej zmianie pracy w ostatnich 12 miesiącach to była różnica 6 punktów procentowych. W tej deklaratywnej, czyli czy ja bym zmienił pracę, tam ten dystans między rozwojem a wynagrodzeniem rośnie, czyli ludzie są całkiem zadowoleni, ale trochę sprawdzają na rynku, ile mogliby być warci. Ta inflacja wszystkim dała po kieszeni, więc trudno się dziwić. Natomiast jak mówimy o tym i pytamy tych specjalistów, co was zatrzymało, tych, którzy nie zmienili pracy, zapytaliśmy, co was zatrzymało na dłużej. I tutaj to wynagrodzenie wciąż jest na pierwszym miejscu, ale mamy tylko 3 punkty procentowe różnicy, bo potem wchodzi nam już możliwość rozwoju i jakość zarządzania. W ogóle w tych wszystkich pytaniach o motywację to jest taka wielka trójka. Wynagrodzenie, to omówiliśmy, możliwość rozwoju i jakość zarządzania. Zacznę może od tej jakości zarządzania. Co to znaczy ta dobra jakość zarządzania dla kandydatów? Czego oni oczekują od swoich przełożonych? Czego oczekują firmy, czego oczekują od firm? I tu nam się pojawia bardzo wysoko, nigdy nie miałam takiej zgodności w żadnym badaniu. 88% badanych specjalistów IT powiedziało, że jakby w tym dobrym zarządzaniu dla nich w firmach potrzebna jest dobra komunikacja. Jak Państwo zerkniecie do raportu, to zobaczycie, że jak szukają pracodawcy dobrych specjalistów, to wśród ich kompetencji miękkich też szukają dobrej komunikacji, czyli jedni i drudzy chcą dobrej komunikacji. Ula, to dlaczego oni nie pogadają? Bo deklaratywnie wszyscy w komunikację potrafimy. A kiedy przychodzi do tego, że jest mi trudno, że się nie zgadzam, że coś nie jest niefajne, to zdecydowanie łatwiej jest się wycofać, niż zacząć rozmowę. I to jakoś bardzo też jestem zafascynowana tym dialogiem, jak się mają trendy światowe i do tego, co Bartek mówił, i do tego, co mówił Krzysztof, do tego, co ja osobiście umiem. I jak ja osobiście rozwijam się specjalistycznie, ale też lidersko-menadżersko i pod kątem tym właśnie miękkim. Więc czy komunikacja jest ważna? Ona była i będzie ważna. A czy my ją w nią potrafimy? Uważam, że dalej nie. Tu jest coś takiego, co mieliśmy, jak było takie wysokie zatrudnienie w pandemii. Najpierw zatrudnialiśmy bardzo dużo ludzi. To może nie było tak, to było mniej rozsądne niż teraz, powiedziałabym, bo teraz to jest takie rozsądne przypatrywanie się kandydatom. W pandemii po prostu brało się. Był odpowiedni technologicznie z doświadczeniem, to się po prostu brało, więc zatrudniano bardzo na szybko realizowano projekty, przenieśliśmy się do pracy zdalnej, bo była pandemia. Trochę mam wrażenie, upraszczam, trochę mam wrażenie, że zarządzanie zespołami IT jakby uprościło się tylko w dużej mierze do delegowania zadań. Jest masa zadań,
więc my siedzimy w domach zamknięci, więc robimy. Zróbcie, zrobiliśmy, zróbcie, zrobiliśmy. Z czasem wszyscy wyłączyli kamery, na co Ula zwracasz uwagę w raporcie, ja bardzo cenię ten komentarz. Wszyscy w międzyczasie wyłączyli kamery i przestaliśmy mieć w ogóle przestrzeń do rozmawiania. I nie chodzi mi o to, żeby sobie przy kawce porozmawiać, czy świeci słońce, ale o tym, jak można zrealizować inaczej ten projekt, czego ja nie potrafię. Jak wrócić do tych rozmów, jak to zbudować na nowo? I znowu wpycham się, a będę oddawać głos, to ja bym powiedziała o tym, jak ja z perspektywy liderki czy menadżera potrafię uruchomić i zaangażować swoich ludzi. Bo jeżeli jesteśmy tylko przy delegowaniu, to jest mało miejsca na relacje. A jak mamy mało miejsca na relacje, to łatwiej jest też odejść. I teraz oczywiście nie chodzi o to, że relacja ma być jednoznaczna z tym, że my się przyjaźnimy i kochamy w miejscu pracy, ale relacja oznacza to, że ufamy na tyle sobie nawzajem, żeby powiedzieć, strasznie mnie to wkurza, jak masz wyłączoną kamerę. Nie wiem, co się z tobą dzieje. Bo To jest bardzo trudne w tych wyłączonych kamerach. Wiesz, trudno. Kto zacznie? Może HR by zaczął, czy nie? Wiesz, ja myślę, że to jest wielopoziomowe. Czyli to, czy ja mam włączoną kamerę, to czy jakby mówię o tym, czy przechodzę nad tym do porządku dziennego. Bo jeżeli ja to akceptuję, to dlaczego ktoś miałby to zmienić? Jeszcze jest taki jeden problem komunikacyjny w zespołach IT. Na to zwraca uwagę Damian Basta, nasz zaprzyjaźniony, bardzo doświadczony DevOps w tym raporcie. IT się bardzo jakby ludzie poszli w bardzo wąskie kompetencje technologiczne, bo tego wymusza od nich rozwój technologiczny i to wymuszają na nich projekty. Ta wysoka specjalizacja, zresztą Bartosz mówi, że tą wysoką specjalizacją możemy wygrać, skoro już ceną tak bardzo grać nie możemy. I jak mamy bardzo dużo wąskich specjalistów w zespole, to im się też jest chyba trochę trudniej porozumiewać. Jak wy to Piotr i Krzysiek widzicie? Jak budować jakieś takie mosty między tymi ludźmi? To Krzysiek, śmiało zachęcam, jako pierwszy zacznij. Może od tego jest senior i ekspert w zespole, Krzysiek, żeby tworzyć współpracę. Tak, ty powiedziałaś o tym, że wąska specjalizacja może być swego rodzaju atutem, ponieważ łatwiej będzie nam uzyskać pracę, albo będziemy oczywistym wyborem w sytuacji, kiedy jakaś firma będzie faktycznie poszukiwała tego typu specjalisty, ale faktycznie jest też jakimś tam ryzykiem. Ja tutaj jestem jak gdyby dosyć daleko od tego, żeby mówić, że receptą czy takim rozwiązaniem jest faktycznie wąska specjalizacja, bo myślę, że potrzebujemy również generalistów, osób, które w tym teraz bardzo złożonym świecie IT, nawet pod względem technologii, będą w stanie widzieć różne perspektywy, będą w stanie łączyć kropki, więc takie budowanie zespołu jako bardzo wybitnych specjalistów od bardzo wąskich zastosowań czy też rozwiązań jest zdecydowanie antypaternem. To nie jest rozwiązanie, tam jest potrzebny jakiś taki klej, czyli taka osoba, która być może nie wnosi bezpośredniej wartości, nie dowozi kodu, nie tworzy jakichś rozwiązań, ale będzie właśnie takim członkiem zespołu, który umożliwia to, że oni ze sobą współpracują, tak, że ten zespół ze sobą współpracuje. To jest jak gdyby jedna rzecz, a druga, musimy być świadomi tego, że inwestowanie tylko i wyłącznie w rozwój umiejętności twardych, to też nie jest długoterminowe rozwiązanie. Musimy myśleć o tym, żeby jednak rozwijać te kompetencje miękkie, bo tylko wówczas jako zespół będziemy w stanie realizować projekty. To dopytam Ciebie jeszcze, Adam, czy komunikacja powinna być częścią strategii employer brandingowej? Bo employer branding, jak rozumiem, to nie jest tylko to, co robimy na etapie pozyskiwania kandydatów, ale też potem na etapie utrzymywania tego zespołu. Komunikacja powinna być częścią takiej strategii? Musi być, dlatego że z naszego doświadczenia coś, co nie działa w organizacji, zawsze w top 3, w każdej praktycznie organizacji, w której pracujemy, wyzwaniem jest komunikacja wewnętrzna. I tu nawiązałbym też do kultury komunikacji, bo kamerki, o których mówimy, są elementem kultury komunikacyjnej, którą my jako organizacja powinniśmy po prostu wdrożyć i powiedzieć sobie, słuchajcie, w ramach naszej kultury organizacyjnej i w ramach szacunku, którym darzymy siebie nawzajem,
chcemy, żeby spotkania odbywały się w takim i takim trybie. Najlepiej taki model budowania kultury organizacyjnej, czy też nie chcę powiedzieć standardu, bo to brzydkie słowo, nikt go nie lubi, natomiast takiej kultury spotkań funkcjonuje w momencie, kiedy jest wypracowywany przez ludzi, a nie narzucany przez zarząd, bo wtedy jest nasz, a nie ich. Natomiast oczywiście komunikacja ma ogromne znaczenie. Co zrobić, żeby ten zespół, bo wiecie co, jedna rzecz to jest to, że ludzie odchodzą i to jest ta rotacja taka fizyczna. Natomiast mnie też niepokoi to, że te zespoły IT są bardzo przepracowane. Znów ta pandemia, masa projektów, praca w odosobnieniu, bardzo dużo kontraktów, które oczywiście są super, jak mamy coś szybkiego do zrealizowania, jakby krótki, konkretny projekt, natomiast ona też gdzieś tam wpływa na taką pracę w odosobnieniu. Jak odbudować zaangażowanie zespołów? Mamy wyspecjalizowanych ludzi, często introwertycznych, skupionych bardzo na swoich zadaniach i my teraz chcemy odbudować ich efektywność. Jak rozmawialiśmy wcześniej, to Adam mi powiedział, że w Polsce nie ma jego zdaniem takiego klasycznego quiet quitting, więc nie będę tego nazywać takim klasycznym quiet quitting, ale jak mamy poradzić sobie z tym, że nasi ludzie są mniej zaangażowani, robią tylko minimum, nie tworzą innowacji, inaczej, tworzą mniej innowacji niż byśmy chcieli, dają z siebie mniej niż byśmy chcieli, czyli może i zostają w organizacji, może udało nam się ich zatrzymać i ograniczyć rotację, ale oni nie grają naprawdę zespołowo, nie współpracują ze sobą i nie są efektywni. Jak to odbudować? Wiem, że bardzo szerokie pytanie, ale chyba kluczowe. Jeśli mogę, to zacznę. Wydaje mi się, że tutaj jest kilka kluczowych aspektów. Zacząłbym od tego, że w ramach w ogóle budowania kultury przynależności powinniśmy zadbać o kadrę menedżerską. Przez lata uczyliśmy ludzi KPI-ów, a nie uczyliśmy miękkiego zarządzania, nie uczyliśmy budowania przynależności, a to budowanie przynależności w dobie tego wszystkiego, czego nauczyliśmy się poprzez i dzięki pandemii, czyli pracy zdalnej, hybrydowej, takiej bardziej flexi pracy jest bardzo potrzebne. Natomiast dwie kolejne rzeczy, które nam bardzo często wchodzą w badaniach, które robimy u naszych klientów, to są kwestie związane z docenianiem i feedbackiem. Ludzie nie będą się dawać z siebie więcej w momencie, kiedy nie czują się doceniani za swoją robotę, nie będą wiedzieć, jak mają pracować, kiedy nie mają stałego feedbacku bieżącego, nie wiedzą, czy dobrze robią swoją robotę i jakie mają szanse na to, żeby awansować, zmienić projekt. Znowu zahaczam o rozmowę, ale jak widzicie, ta rozmowa jest kluczowa z naszymi ludźmi. Ja tu bym podbiła, bo pracuję z firmami, które mają 1300-100-400 narzędzi do feedbacku, do badania zaangażowania i rozbijamy się o umiejętność rozmowy właśnie. I to jest o tym przeskakiwaniu dla mnie. Jeżeli widzimy, jakby człowiek nie będzie zaangażowany, jeżeli nie ma poczucia sensu, wpływu i nie stanowi to dla niego jakiegoś motywatora do rozwoju. I jeżeli ja jako lider nie potrafię tego otworzyć, czyli powiedzieć, hej, widzę, co się dzieje z twoim zaangażowaniem, pogadajmy o tym i zobaczmy, co jest możliwe, to się na bank nie zmieni. I naprawdę, jakich byśmy narzędzi nie wymyślali, ani jakich benefitów, jeżeli nie potrafimy o tym gadać, to się nie zmieni. Tak, jeżeli mogę komentarz, bo fajnie to podsumowałaś, Ula, jeszcze do tego slajdu dotyczącego wynagrodzeń. To jest oczywiste, że każdy z nas poszukuje tych rozwiązań zawodowych, które dostarczają mu więcej profitów. Pytanie tylko, czy gdybyśmy to pytanie dali wybór i powiedzieli, czy praca w otoczeniu z liderem, czy menadżerem, czy otoczeniem, jak powiedziała Ula, jest dla mnie bardziej satysfakcjonująca, czy wynagrodzenie, zastanawiam się, jaki byłby wynik. Bo na końcu możemy mieć dobre pieniądze, satysfakcjonujący poziom życia, ale i tak zmienimy tą pracę, ponieważ otoczenie, o którym powiedziała Ula i Adam, kultura komunikacji w organizacji, spowoduje, że to będzie złe miejsce dla mnie. Więc to wynagrodzenie oczywiście jest taką ekonomicznym driverem kluczowym, natomiast wszystko zaczyna się od liderów. I ostatni komentarz do kamerek. Po angielsku jest taka fraza people do what people see.
Tutaj pan Hubert, widziałem też komentarz, napisał fajnie, że to się zaczyna od nas. Absolutnie zaczyna się przede wszystkim w organizacjach od liderów, którzy są w rolach do tego właśnie dedykowanych, żeby budować dawać przykład. Jeżeli liderzy, menadżerowie nie wychodzą z tej strefy komfortu, wiadomo, jest to dyskomfortowe rozmawiać na spotkaniu, w którym nie widzi się swoich respondentów, ale jeżeli nie będą o tym mówić głośno, zachęcać, zwracać uwagi na istotę tych socjalnych kontaktów, których nie mamy przez to właśnie, że siedzimy w naszych sypialniach czy pokojach gościnnych i nie mamy kolegów naokoło siebie, to ta kultura, komunikacja, o której powiedział Adam, ona się nie zakorzeni, się nie zmieni. Ja jestem przekonany, że za 5 lat ludzie będą chcieli włączać kamerki, będą chcieli zobaczyć drugiego człowieka, bo już będą tym bardziej zmęczeni patrzeniem tylko w cyferki na ekranie i braku takiej, będą odczuwali brak po prostu tej interakcji z innym. Także dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym mówimy, no dlaczego nie włączamy, a kiedyś będziemy mówili jeny, jak to kiedyś był problem, a teraz rzeczywiście stało się to normą, że nie wyobrażamy sobie spotkania wirtualnego international, które jest z wyłączonymi kamerkami. Ja tylko, Bartosz, dodam do tego, co powiedziałeś. My w takiej codziennej pracy, jak rozmawiamy, a rekrutujemy głównie seniorów i ekspertów, i z nimi było tak zawsze, że kiedy oni mieli do wyboru, a często mają do wyboru, nawet w tych gorszych czasach, 2-3 oferty pracy, to oni zawsze, jeśli mieli oferty trochę gorzej płatną, ale zgodną z ich wartościami, przede wszystkim rozwojową, to oni wybierali tę mniej płatną. To oczywiście to już są takie pułapy zarobków, gdzie mają te podstawowe potrzeby zapewnione, mogą sobie na to pozwolić, ale koniecznie muszę Cię, Krzysztof, jeszcze dopytać o ten rozwój, bo zarządzanie to jest jedno i to jest kluczowa sprawa, dużo zresztą na ten temat Państwo przeczytacie w naszym raporcie, także o tym, dlaczego zapraszacie ludzi do biur i dlaczego oni nie chcą przyjść, jak się dogadać, ale też dlaczego zapraszacie ich na etaty z tego B2B, to wszystko jest o zaangażowaniu. Natomiast rozwój, który oni wskazują jeszcze przed zarządzaniem. Co to jest, Krzysiek, dla nich rozwój i jak dać im ten rozwój? Bo ja sobie wyobrażam, że jak masz zespół zbudowany z tak różnych ludzi, no to ja nie dam każdemu tego samego szkolenia. Co to jest rozwój w IT? Czy on jest Wam niezbędny i jak Was w tym wspierać? Tak, rozwój w IT to nie jest fanaberia, to nie jest nice to have, to jest po prostu konieczność. Ta branża zmienia się tak szybko, że po prostu trzeba być na bieżąco. Możemy w jakiś sposób próbować nadganiać, czy próbować poznawać nowe rzeczy po pracy w domu, no ale wiem, że tego czasu jest coraz mniej, więc optymalnie jest, jeśli faktycznie pracując nad projektami jesteśmy w stanie jednocześnie poznawać nowe technologie, doświadczać nowych technologii i eksperymentować. To jest też, myślę, tutaj takie duże przyzwolenie ze strony organizacji, żeby na taki eksperyment czy na taką naukę właśnie dać miejsce. Więc dla ludzi pracujących w IT no, rozwój jest po prostu koniecznością, jeśli chcą się na tym rynku w jakiś sposób przez dłuższy czas utrzymywać. No i myślę, że to jest właśnie niezwykle istotne, żeby organizacje były tego świadome i żeby też dawały tą przestrzeń do rozwoju. Myślę, że dużym błędem jest to, jeśli tutaj też może nawiążę jeszcze do tej wcześniejszej kwestii, do wcześniejszego pytania, dużym błędem jest to, że zatrudniamy ludzi, którzy są właśnie, tak jak tutaj Ania powiedziałaś, ekspertami w tych swoich dziedzinach, ale takich nie traktujemy, to znaczy ciągle staramy się nadzorować, ciągle staramy się wyznaczać im precyzyjne zadania i to poletko działania zawężać. No tutaj to jest, myślę, że swego rodzaju ryzyko do tego, żeby faktycznie te osoby poszukały rozwoju gdzieś poza strukturami obecnej organizacji. Jednak takie danie odpowiedzialności i zaufanie, że te osoby będą wiedziały, jak ten temat dowieść, jak go zrealizować najlepiej, jest też kluczowe. Szczególnie, że jak widzimy, czego eksperci potrzebują od swoich menadżerów, to oni nie potrzebują od nich wsparcia technicznego. Kiedyś tak było, że gdzieś tam kiedyś te umiejętności technologiczne były wyżej, teraz oni potrzebują pozytywnego nastawienia, empatii i wpływu. Ja bym tutaj, jeżeli mógłbym uzupełnić słowa Krzyśka i odnieść się trochę do tej specjalizacji. Ta specjalizacja, ona wynika nie tylko z woli tego, że te organizacje chcą zatrudniać ekspertów wyedukowanych, kompetentnych w danej dziedzinie, tylko wynika też z faktu, że projekty IT są coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane. Te projekty proste już się dawno skończyły. Już nie piszemy kolejnego prostego CRM-a, kolejnej prostej aplikacji do przechowywania jakichś prostych danych. Te aplikacje i narzędzia mają coraz trudniejsze zadania do wykonania
więc ta specjalizacja tu jest taka wynikająca z tego faktu. Natomiast to, co bardzo ważne jest i chyba to po prostu rezonuje też z tym, co Krzysiek powiedział, w IT jest jedna bardzo ważna kompetencja, która też pozwala się rozwijać tym ludziom. Rozwiązywanie problemów. To bez względu na to, w jakiej specjalizacji jesteśmy, można by było powiedzieć, że w IT to jest najważniejsza kompetencja, która jest i ona jest bardzo zmienna, bardzo można ją budować przez całą karierę i organizacje mogą dawać tym specjalistom nawet z wąskiej dziedziny kolejne trudne problemy do rozwiązania i bazować tu na ich kompetencji, że oni sobie poradzą z rozwiązaniem. I trochę też jest tak, że to utrzymanie tych specjalistów w kontekście i rozwoju, i pracy, mi świetnie zagrało to, co powiedział Adam na początku, że organizacje, no niestety muszą się nauczyć, że zmiana pracy to nie jest odejście z organizacji, tylko to jest zmiana pracy też wewnątrz organizacji i umożliwiać ten rozwój. I mam takiego wspaniałego klienta, z którym pracujemy intensywnie całymi zespołami. I on na początku, jak widziałem menadżerów, którzy tam pracują 19, 25 lat, to mój taki bezczelny, młodzieńczy duch powiedział, że ale się zasiedzieli. Nie? I w momencie, kiedy ich dopiero poznałem w takiej pracy codziennej i zrozumiałem, jak bardzo merytoryczni są to ludzie, bardzo skoncentrowani i zaangażowani w swoją pracę, ja zrozumiałem, jak oni przez lata po prostu zmieniali stanowiska w tej organizacji i dostawali kolejne obszary, gdzie musieli się wykazać tym rozwiązywaniem problemów, gdzie już udowodnili, że po prostu to robią. Tak, ja może jeden taki komentarz, bo my rozmawiamy o rynku IT, ale świetnie, że padła kwestia rozwiązywania problemów. To jest jedna z tych kompetencji przyszłości. Jakby jest dużo badań na ten temat, można sobie poszperać, ale której nam brakuje w naszej nowej generacji, w naszym społeczeństwie, które wchodzi na rynek pracy. Czyli to, że jesteśmy już takimi digital native powoli, pracujemy z tą technologią, to za chwilę będzie oczywiste, ale właśnie pośredniczenie pomiędzy tą technologią a rozwiązywaniem problemów rzeczywiście biznesowych i budowanie tego mostu, o którym tutaj panowie też powiedzieli, jest mega istotną kompetencją przyszłości i nie tylko w IT. Przyjdź do mnie z rozwiązaniem, a nie z problemem, tak? Dokładnie tak. I ja bym jednak bardzo chciała podkreślić, żebyśmy to nagłaśniali, że rozwój oznacza też pracę nad sobą i to, jak ja się komunikuję, jak gadam o problemach i jak też ujawniam swoje potrzeby. Naprawdę, żebyśmy nie zawężali się w specjalizacji rozwojowej jako kwestiach technicznych, bo wtedy będzie ciężko zbudować ten most. Tak, i jeszcze jedną rzecz powiedziałaś, Ula, teraz mnie zainspirowałaś, bo mówimy tutaj dużo o specjalistach. Tam w pewnym momencie rozmawialiśmy troszkę o kulturze komunikacji, o roli lideru, to dyskusja cała o kamerkach, ale tak jak i potrzebujemy kompetencje, rozwijać techniczne, takie skille, to nasi liderzy wraz ze zmianą tego otoczenia również muszą być partnerami. I to, co powiedział Krzysztof, że technicznie jakby specjaliści sobie poradzą, ale potrzebują innego rodzaju wsparcia i nasi liderzy, zdarza się, że tych kompetencji, budowania takiego zaangażowania w swoich zespołach, w swoich organizacjach nie mają. Jest po prostu łatwiej rozwiązać problem techniczny i zejść na poziom detalu specjalistycznego. My już będziemy powolutku przechodzić do końca tej naszej debaty. Zostawimy też Państwu czas na pytania. Ja specjalnie trochę przedłużyłam przez te problemy techniczne na początku. Natomiast właściwie kończymy ostatnie pytania, ale też dostanie Pani Natalio nagranie, więc się proszę nie martwić. Na koniec chciałam Was zapytać taką jedną radę dla dyrektorów HR, dla liderów zespołów HR-owych na 2025 rok odnośnie zespołów IT i zaczynam od Krzysztofa, bo wiem, że za chwilkę będzie musiał zniknąć. Więc jak się pojawią do niego pytania, to mu oczywiście przekażemy i Państwa z nim skontaktujemy. Krzysztof, rada, wniosek dla zespołów HR na 2025, żeby było im łatwiej trochę. Tak, jest takie bardzo ładne zdanie, które mówi o tym, że to, co Cię przywiodło w to miejsce, niekoniecznie zaprowadzicie dalej i tutaj myślę, że to też można aplikować do obecnej sytuacji w IT i do tego też, jak IT się rozwinęło, jak troszkę dojrzało, mam wrażenie, w ciągu ostatnich lat. Powinniśmy
To jest, myślę, też dobre podsumowanie wypowiedzi tutaj wszystkich nas. Powinniśmy się skupić bardziej na rzeczach, które również są istotne poza umiejętnościami technicznymi, czyli rozwój umiejętności miękkich i wsparcie ze strony i zaufanie ze strony organizacji. Myślę, że to jest to, czego nam w tej chwili brakuje w IT. Ogromną Waszą zgodność słyszę, choć macie tak różne perspektywy, swoje doświadczenia związane z rynkiem pracy IT. Krzysztof, jeśli będziesz musiał znikać, to zrozumiemy, pytania przekażemy. Ale jeszcze też Was pozostałych poproszę. Ula, co ty byś chciała podpowiedzieć? Co powiesz, żeby HR-owcom było łatwiej? Wymagajcie. Naprawdę, przez lata pracy z obszarem IT, jakby zespoły HR nauczyły się odpowiadać na potrzeby i na wyzwania. Wymagajcie tego, żeby ludzie się rozwijali i to ja zapraszam do bycia sparring partnerem i bardzo zachęcam do pokazywania przyczyny i skutków. Tak jak powiedział Krzysztof, jeżeli ja mam ograniczone zaufanie i kontroluję, to nie ma opcji na zaangażowanie. I to jest bardzo prosty przyczyna-skutek. Więc jeżeli jako HR widzisz, co do czego doprowadza, to nazywaj i też konfrontuj. To też jest rola o tym, żeby wymagać. Bartosz, I też pokazywać zagrożenie. Nie? Bartosz, co byś dodał do tego, oprócz tego wymagania? Bardzo mi się spodobało sparring partner. Myślę, że słuchajcie, zbudowaliśmy duży sektor przez ostatnie 20-30 lat. Mamy naprawdę dużo kompetencji, nie ma głowa do góry i tak naprawdę dzisiaj musimy budować to partnerstwo z biznesem jako HR-owcy, reprezentując trochę ten obszar HR-owy. To jakby nikt nam, HR-owcom, nie zaoferuje miejsca przy stole. Trzeba zademonstrować swoim podejściem, przejąć ownership i współtworzyć otoczenie, w którym ten biznes będzie działał. Jeżeli chcemy rzeczywiście konkurować na rynku jako organizacja z tej czy innej branży, a bardziej przyziemnie bym powiedział, zróbcie due diligence swoich kompetencji w organizacjach, zastanówcie się, które z nich za chwilę przestaną przez tą transformację technologiczną być istotne i zacznijcie inwestować w te, których będziecie potrzebowali za chwilę, bo myślę, że tutaj z wieloma liderami z HR-u też rozmawiam i takich ćwiczeń pod tytułem jaką mamy bazę kompetencyjną, a czego będziemy w przyszłości potrzebować, wiele firm jeszcze nie rozpoczęło, a to już najwyższy czas. Adam, ty na co dzień doradzasz zespołom HR. Co byś doradził? Ja wiem, że twoja moc polega na tym, że doradzasz bardzo specyficznie konkretnym firmom, które przebadasz, ale tak bardzo generalnie, co byś chciał podpowiedzieć na 2020? Dobrze, no ja na pewno bym się, zaraz przyjdę co ja, ale podpiszę się pod tym, co mówili przedmówcy, czyli trochę popracować nad rolą HR-u w organizacji. Głównie ze względu na to, że my zapomnieliśmy, że rolą HR-u jest pomoc w realizacji strategii organizacji i taką samą rolę ma employer branding. Employer branding jest jednym z narzędzi, które ma pomóc zrealizować strategię organizacyjną i ten dialog, o którym mówiła Ula, jest z mojej perspektywy bardzo potrzebny, dlatego że musimy zaznaczyć swoje miejsce jako HR-owcy, jako ludzie od employer brandingu też, bo z nimi często pracuję, zaznaczyć swoje miejsce w realizacji tejże strategii organizacyjnej. Z mojej perspektywy to oznacza przede wszystkim bardzo bliską pracę z biznesem dotyczącą podziału ról. Dzisiaj ja mam taką perspektywę, że rola HR-u to jest w zasadzie wszystko. Jak myślę sobie o procesach, to przy bardzo wielu procesach, na przykład rekrutacyjnych, rolę HR-u widzę od znalezienia kandydatów do feedbackowania kandydatów i to jest dla mnie ten przykład, taki najprostszy, pierwszy z brzegu przykład tego, jak bardzo nie współpracujemy z biznesem, bo z mojej perspektywy rolą biznesu jest feedback do kandydata, szczególnie na ostatnich etapach procesu rekrutacji, a nie rolą HR-u. Myślę, że takich case'ów jesteśmy w stanie znaleźć więcej, ale gdybym miał to zamknąć jednym słowem, to rozmowa. Znowu, bez rozmowy z biznesem, rozmowy z ludźmi nie będziemy wiedzieć, jakim jesteśmy pracodawcą, czego nam brakuje, a co jest naszą siłą. I o tej rozmowie bardzo często zapominamy.
Jesteście tak zgodni jak uczestnicy naszego badania. Piotr, oprócz tego, że w praktyce pewnie z przyjemnością pomożesz liderom HR zbudować im bardzo efektywne zespoły IT, to w takiej sferze merytorycznej podpowiedzi, jakbyś im podpowiedział, jak sobie mogą ułatwić kolejny rok? Na pewno zgadzam się co do tego bycia partnerem i nie ustawiania się w roli dostawcy takiego po prostu pojedynczych zadań, które HR może wykonywać. Natomiast to, co myślę, bym uzupełnił jeszcze i powiedział, to bardzo ważne jest, żeby w tym pędzącym biznesie, żeby HR spróbował nie tylko komunikować się w sposób jasny, precyzyjny, do czego ma bardzo twarde kompetencje na co dzień, to myślę, żeby pokazywać wartość swojej pracy przez dane, bo dziś naprawdę bardzo trudnym zadaniem jest, żeby w organizacji pokazać, ile ten HR jest w stanie wygenerować tego biznesu, ile kosztuje nas rotacja, jak ona wpływa na biznes, kiedy przestać inwestować w rotację, bo może już ma odpowiedni zdrowy swój poziom, to co tu wcześniej się też pojawiło. I myślę, że taka rada dla zespołu HR, jeżeli mogę cokolwiek komuś doradzić, to nauczyć się liczyć swoją pracę i wartość, jaką ona wnosi dla organizacji, bo bardzo mocno to może ułatwić komunikację w pewnym momencie, jeżeli pokażemy to też na twardych liczbach. To ja Państwu doradzę jeszcze jedną rzecz od siebie. Ja Państwu chciałabym doradzić obserwowanie naszych ekspertów na bieżąco, bo dzielą się w różnych kanałach swoją fenomenalną wiedzą. Moim zdaniem, polecam też oczywiście nasze raporty. Ja bym Państwu po prostu polecała obserwowanie rynku i zdobywanie wiedzy i obserwowanie i śledzenie tego, co mówią mądrzy ludzie, bo ten rynek się bardzo szybko zmienia i to, co działało rok temu, 2 lata temu na rynku pracy IT, już dzisiaj nie działa, więc obserwujcie naszych gości, obserwujcie mądrych ludzi i czytajcie dane, bo dane mogą Wam bardzo łatwo podpowiedzieć, czego się możecie spodziewać, a jeśli się na coś przygotujecie, to pewnie będzie trochę łatwiej, choć Ula mówiła też o tym trochę, jak zarządzać i jak być w zmianie. Jak się trochę na to przygotujecie, to może będzie odrobinę łatwiej. I choć już po czasie, to ja zachęcam Państwa jeszcze do zadawania nam pytań. Jeśli nasi eksperci będą musieli się z nami pożegnać, to absolutnie rozumiemy, ja to wszystko Państwu przekażę, ale bardzo chciałam Państwu tu zgromadzonym tak licznie jednak dać tę możliwość do zadawania pytań jeszcze na koniec, choć sporo tych pytań bardzo ciekawych padało w trakcie. Sprawdzimy tylko, czy Państwo coś piszą. Dostaną Państwo, powiem tylko tak, dostaną Państwo nagranie tego webinaru, to na pewno. Dostaną Państwo również namiary na naszych ekspertów i dostaną Państwo raport, w którym ci eksperci się wypowiadają, więc gdyby się nie zdarzyły jakieś pytania dzisiaj, gdyby Państwu przyszły do głowy jakieś pytania później, to serdecznie zachęcam do zadawania nam wszystkich tych pytań. Nie widzę, żeby ktoś z Państwa pytał, odpowiadaliśmy w miarę możliwości na bieżąco. Ja też dziękuję Wam, że odpowiadaliście na czacie w trakcie. I co, życzę Państwu sukcesów i rekrutacyjnych w budowaniu zaangażowania, we współpracy z dyrektorami IT, we współpracy z biznesem w przyszłym roku. I życzę Państwu tego, żebyśmy pozostali ze sobą w kontakcie. Ktoś jeszcze pisze, jeśli to byłoby pytanie, to jeszcze sekundkę czekamy. Same podziękowania musimy to Same podziękowania. To my również Państwu serdecznie dziękujemy. Ula Nowak, Mocne Strony Naturalnie, Krzysztof Kępiński, Porozmawiajmy o IT i Solid Jobs, Adam Wąsik, Pracownia EB, Bartosz Poździk, ABSL, Piotr Aftewicz, Ewerson, ja się nazywam Anna Jaglińska-Prawdzik i także reprezentuję Ewerson. Jestem też główną koordynatorką raportu, który już za kilka dni Państwo dostaniecie. Szlifujemy ostatnie szlify na wersji anglojęzycznej, dlatego jeszcze Państwo tego nie macie, ale to już naprawdę tylko kilka dni. Bardzo dziękujemy Pani Emilio. Przemiłe. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dobrego dnia. Do widzenia.